Jak zdobyć darmowe sadzonki pomidorów? Niewielu ogrodników zna ten sposób. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o dwóch kwestiach: prowadzenie krzaków pomidorów i wykorzystanie wilków jako sadzonek. Kiedy na krzakach pojawiły się już pierwsze wilki, musimy je usunąć, gdy one osiągną długość 3–5 cm, nie później, ponieważ roślina wydaje zbyt dużo energii i składników odżywczych na te niepotrzebne pędy. Niektórzy ogrodnicy pozostawiają mały kikut w miejscach ich cięcia lub usuwają je całkowicie i każdy z nas robi to, co uważa za słuszne. Ja tnę nożyczkami lub małym sekatorkiem i pozostawiam kikucik o długości 5–7 mm, ponieważ wówczas dużo później odrastają. Jak uformować krzak pomidorów? Jeżeli uprawiamy pomidory wysokie i prowadzimy je na jednym pędzie, wówczas możemy sadzić je w odległości 40 cm od siebie. Podczas uprawy wysokich pomidorów na 2 pędach będziemy musieli zmienić schemat sadzenia, czyli zwiększyć odległość między roślinami w rzędzie. Jeżeli nie usuniemy najdłuższego wilka, ale pozostawimy go jako drugi pęd, rośliny przy małych odległościach od siebie będą mocno zagęszczone i nie uzyskamy pożądanych zbiorów. Można również go pozostawić i gdy pozwolimy mu dorosnąć, wówczas z pożytkiem go wykorzystamy. Po odcięciu go od pomidora umieszczamy go w naczyniu z wodą lub w doniczce z ziemią i możemy zrobić to samo z wilkami z innych krzewów. Ja ukorzeniam je w pojemniku z wodą, ponieważ w doniczce z ziemią musimy pilnować, aby zawsze była wilgotna. Dla mnie ten sposób jest wygodniejszy. Małe wilki pójdą na kompost, a my ukorzenimy te większe. W rezultacie z naszych krzaczków pomidorów otrzymamy kilka razy więcej pięknych sadzonek. Lepiej jest usuwać je wczesnym rankiem, w tym czasie rośliny są najbardziej delikatne. Ponadto w dzień rany na pomidorach szybko się zabliźnią i infekcja w nie nie wniknie. Jeżeli zebraliśmy do ukorzenienia całą masę wilków z krzaków pomidorów, szczególnie z drogich lub unikatowych nasion, to ten zabieg pozwoli nam znacznie obniżyć koszty, ponieważ wówczas nasze krzaki będą dużo tańsze. Z jednego nasionka możemy uzyskać 2 rośliny, a stopniowo, jeżeli tylko chcemy, to nawet 3, 5 i więcej. Oczywiście sadzonka pomidora wyhodowana z wilka zacznie owocować znacznie później niż roślina mateczna, ale zachowa wszelkie oznaki odmiany. Jak to dokładnie zrobić? Najpierw, jeśli to konieczne, musimy skrócić łodygi wilków do oczekiwanej długości, chociaż ja tego nigdy nie robię, ponieważ sadzę je głęboko aż do pierwszych liści. Musimy również usunąć dolne liście, tak aby nie gniły podczas ukorzeniania, a następnie umieszczamy je w zwykłej wodzie. Niektórzy z Was mogą uważać, że zbyt długo pozwalam moim wilkom rosnąć i osłabiam krzaki pomidorów, ale w porównaniu z tym, ile darmowych sadzonek otrzymuję, jest to niewielka strata. Dobra rada. Jeżeli kupujecie bardzo drogie nasiona lub nie macie wystarczającej ilości miejsca na dużą ilość sadzonek, których potrzebujecie w sezonie do swojego ogrodu, radzę Wam posiać nasiona pomidorów dużo wcześniej niż zawsze to robiliście i w ten sposób, ciągle ucinając wilki i je ukorzeniając, będziecie mieli dużą ilość sadzonek w okresie letnim. Krzaki pomidorów wyhodowane z wilków i odpowiednio dokarmiane są bardzo mocne i plenne. Z usuwanych liści i małych, słabych wilków możemy przygotować gnojówkę, która mocno zasili nasze krzaki, ponieważ pomidory uwielbiają taką przygotowaną z nich samych. Dlatego ten sposób uprawy pomidorów jest i tani, i praktyczny. W międzyczasie widzieliście filmik, który pokazywał Wam moje ukorzeniające się przez tydzień wilki. Kiedyś założyłam się z mamą, która nie była do końca przekonana do tej metody i wsadziłam wilki bezpośrednio do ziemi. Był to początek sierpnia
i do końca sezonu miały już pomidorki. Oczywiście były stosunkowo już późno posadzone i nie wszystkie zdążyły dojrzeć, ale zakład wygrałam. Wam też życzę powodzenia, tym bardziej, że macie trochę więcej czasu do jesieni.